W dzisiejszym odcinku rekordowe piramidy finansowe w Rosji. Rosyjska gospodarka się przegrzała. Kilka słów o PKB. Putin zaprzecza naszym informacjom o absolutnej kompromitacji przemysłu lotniczego w Rosji. Wściekła rosyjska propaganda w związku z akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej. Walka ze spekulantami. Bank centralny będzie blokował transakcje walutowe i akcji? A na koniec wisienka na torcie. Bank centralny twierdzi, że dochody z ropy i gazu są błędem statystycznym. Zapraszamy. Dzień dobry kochani, Dzień z tej dobry, strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski w czapeczce, gdyż nasz kochany założyciel kanału Kremlinka Show ma dziś urodziny. Więc wielkie brawa dla niego, złóżcie mu życzenia i dajcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. Ja wczoraj wyczytałem jeden z komentarzy, jak mamy go przedstawiać, i tam była propozycja, żeby był imperatorem jamników. Wtedy będzie można się do niego zwracać wasza długość. Więc myślę, że wasza długość to brzmi dumnie. Pawle, rozpocznij od paska, bo czeka nas bardzo długi odcinek. Tak, dzisiaj słuchajcie, wyjątkowy odcinek, dzisiaj wyjątkowy dzień, bo mamy też rekordy, ale o tym w dzisiejszym live, na który serdecznie Was zapraszamy. Pytacie się, gdzie wysyłać pytania. Jeżeli jesteście patronami, wysyłajcie te pytania na Patronite, tam jest możliwość wysłania do nas wiadomości. Być może też zrobimy w takim razie dodatkowo jeszcze, żeby było Wam łatwiej, post i pod postem będziecie mogli umieszczać również pytania. Tak, znaczy patroni, ja wtedy będę widział, że to są patroni. Natomiast osoby, które wspierają kanał, to mogą bezpośrednio, my widzimy na live'ie, mogą też wysyłać nam na przykład pod cepem, widzimy w tym momencie, że to są osoby wspierające z YouTube'a. A jeżeli chodzi o pasek, to mamy i dobre i złe informacje, a więc jeżeli chodzi o złe informacje, gaz znowuż się osłabia, a jeżeli chodzi o dobre, no spełniły się moje przepowiednie z wczoraj, a więc Urals i Brent, no głównie Brent, mówiłem, że wróci, będzie korekta, no i ta korekta spadków nastąpiła, dzisiaj widzimy to na Uralsie, natomiast no nadal jest poniżej price capu, czyli mamy 59 w tym momencie, dosyć znaczny wzrost na Uralsie. Jeżeli chodzi o dewizy, nie mamy tutaj zmian, ale będzie bardzo ciekawa informacja dotycząca rynku dzisiaj dewizowego, walutowego, ponieważ Duma Centralna przygotowała prezent dla banku, Duma Państwowa przygotowała prezent dla banku centralnego. Więc opowiemy sobie, jak to wygląda. Zaczynamy od krótkich informacji. Ja może w takim razie zacznę. Fińskie władze zamykają granicę z Rosją. Od 15 grudnia do 14 stycznia fińska minister spraw wewnętrznych Mari Rantanen tak podała i właśnie się zastanawiamy, bo granica miała być zamknięta do 15 grudnia i czy coś oni chcieli przepuścić, bo tego nie ogłosili wcześniej, tylko ogłosili dzisiaj. A więc w tym momencie mieliśmy tą granicę już zamkniętą i dzisiaj jest przedłużenie o 1 miesiąc. Tak, natomiast Austria nie zablokuje 12 pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji. Wiedeń dążył do usunięcia Raiffeisen Bank International z ukraińskiej czarnej listy sponsorów wojennych w zamian za podpisanie nowych sankcji. Wszystko wskazuje, że Austria nie chce być umieszczana na tej samej liście co Węgry. A jeżeli chodzi o Węgry, to mamy informację z wczoraj. Odnośnie tej Austrii też się to zmieniało. Tu podajemy najświeższe. Austriacy potwierdzili, że nie będą blokować, a więc jest szansa, że ten pakiet może wejdzie. Kwestia w tym momencie jest chyba Węgier, bo wiemy już, że przywódcy państw Unii Europejskiej nie doszli do porozumienia w sprawie nowego pakietu pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro ze względu na weto Węgier. Węgry również blokują wieloletni budżet Unii Europejskiej
i to zbliża w mojej ocenie kwestię zniesienia weta w Unii Europejskiej i nowej reformy Unii Europejskiej. Niestety, też w mojej ocenie, no dlatego, że Węgry jako ten zły chłopiec pokazują, że mogą skutecznie blokować wielogodzinne, Wszystko. wielodniowe już ustalenia, zmieniać te decyzje, w ostatnim momencie wetować, żądać, szantażować. No nie wygląda to dobrze, nie wygląda to poważnie. W tym momencie premier Holandii Mark Rutte powiedział, że pozostałe 26 krajów Unii Europejskiej zgodziło się na 50 miliardów euro w ciągu 4 lat, z czego 33 miliardy euro to miałyby być pożyczki, a 17 miliardów dotacje. Jednak bez zgody Węgier nie można podjąć takiej decyzji, ale mamy jeszcze trochę czasu. Ukraina nie zostanie bez pieniędzy w ciągu najbliższych kilku tygodni, to za moment też powiemy. I tutaj według niego ta nowa umowa, prawdopodobnie łącznie z Węgrami, mogłaby zostać zawarta na początku 2024. Myślimy o końcu stycznia. No i tutaj Węgry miały w pierwotnym pomyśle dostać zgodę na 10 miliardów, mówiono nawet o 15 miliardach, Węgrzy żądali 30 miliardów, natomiast może się okazać, że nic nie dostaną, zostaną zablokowani i będą pomijani przez następny rok, dlatego że Unia Europejska i Komisja przygotowała plan B na wypadek, gdyby Węgry nadal blokowały pomoc dla Ukrainy. Unijny komisarz do spraw budżetu Johannes Hahn powiedział, że zakłada się, że w celu wsparcia Kijowa państwa Unii Europejskiej będą zawierać osobne umowy międzyrządowe i międzypaństwowe, w których przeznaczą środki z własnych budżetów. No, czyli tutaj Czyli ominą jakoś. Znaczy, no wiesz, no tutaj wrzucamy się, przecież państwa zrzucają się do wspólnego budżetu unijnego. No tutaj tak samo się zrzucą, tylko już z pominięciem instytucji Unii Europejskiej. A Węgry dostaną figę. To jest dobre rozwiązanie. Przywódcy państw. No tak, znaczy no jest No tak. takie duże ryzyko, jeżeli Węgry będą się nadal upierać i jeżeli by się tak stało, no to prawdopodobnie spora część następnych decyzji mogłaby być tak podejmowana. Nie jest to dobre dla Unii Europejskiej, bo również no, trzeba by zacząć się zastanawiać, czy nie znieść tego weta, tak? No bo wygląda na to, że ono jest bezproduktywne. Tak. Przywódcy państw Unii Europejskiej przyjęli propozycję Komisji Europejskiej w sprawie wykorzystania dochodów z zamrożonych aktywów Federacji Rosyjskiej na potrzeby Ukrainy, czyli to, co wcześniej omawialiśmy, to zostało w tym momencie klepnięte. Tak, Paweł? Tak się wydaje w tym momencie, jeżeli chodzi o ten rok i przyszły, no rocznie to ma być około 3 miliardów euro. Tak mniej więcej się szacuje, jeżeli chodzi o te zyski. Zobaczymy, jak to będzie za rok 2023 rozliczone i te szczegóły, bo one są troszeczkę takie, jak dla mnie przynajmniej, nieznane, albo nie jest to jasne, co jak gdyby z rokiem 2022, bo tam zyski jakieś były, z 2023, komu te zyski przypadną. Czy to będzie tak, że przeznaczymy zyski z 2022, z 2023 Ukrainie, czy dopiero od 2024? To nie jest chyba jasne do końca. Okay. I mamy też informację, słuchajcie, że 14 grudnia w południe głowa państwa rosyjskiego Władimir Władimirowicz Putin rozpoczął wielką konferencję prasową połączoną z linią bezpośrednią z narodem. Ten hybrydowy format nazywany Wyniki roku z Władimirem Putinem mogliśmy wczoraj oglądać i w osobnym materiale, prawdopodobnie w jutrzejszym Jaruski, zobaczymy, jak to się jeszcze będzie nazywać, zdamy Wam relację z tego wielkiego wydarzenia. Ja tu skrócę. Japonia i Wielka Brytania nakładają zakaz importu diamentów z Rosji od 1 stycznia 2024.
Tak, ten zakaz również znajduje się w nowym pakiecie sankcyjnym, który jest procedowany unijnym. I mamy również informacje ze Stanów Zjednoczonych. Lider demokratycznej większości w Senacie, Chuck Schumer, poinformował o decyzji senatorów o przesunięciu urlopu i kontynuowaniu prac nad uzgodnieniem dodatkowej pomocy dla Ukrainy. Myślę, że ten temat będzie się jeszcze ciągnął przez cały grudzień i jakieś rezultaty myślę, że zobaczymy w styczniu dopiero. A teraz wkraczamy już do Rosji i zacznijmy od rekordowych piramid finansowych. I myślę, że to jest coś dla fanów naszych satyrycznych programów Jaruski. Tam często opowiadamy wam o oszustwach finansowych, jakich dokonują przestępcy w Rosji. I teraz mamy kilka ciekawych danych. W ciągu prawie 2 lat wojny na Ukrainie liczba piramid finansowych w Rosji wzrosła o 250% i osiągnęła historyczny rekord. Nigdy nie było tylu oszustw takich finansowych jak teraz. O ile w 2021 roku na czarnej liście Banku Centralnego znajdowało się ich 870, to na początek października tego roku mieliśmy już 2176 takich projektów. Tylko w ciągu ostatnich 9 miesięcy regulator zidentyfikował o 47% więcej takich programów finansowych niż w tym samym okresie zeszłego roku. Było ich wtedy 1481 i wynika to z danych Banku Centralnego. Tak, podajemy ponownie oficjalne dane rosyjskich instytucji. Gdyby ktoś was zapytał, skąd mamy te dane, można podać m.in. ten przykład. Liczba podana przez Bank Centralny jest absolutnym rekordem historycznym. Tak szalejące piramidy finansowe nigdy nie miały miejsca w Rosji, stwierdził Federalny Fundusz Ochrony Praw Deponentów i Akcjonariuszy, nazywając obecną sytuację bardzo ładnie piramidową apokalipsą. Udział piramid finansowych w ogólnej liczbie nielegalnych firm i oszukańczych programów był o ponad połowę wyższy niż zwykle. Prawie wszyscy, 98%, działają w internecie. Skąd taki nagły wzrost? Oczywiście desperacja i bieda. Według Banku Centralnego wzrost liczby takich projektów wiąże się z poszukiwaniem przez Rosjan dodatkowego dochodu w związku z trudną sytuacją gospodarczą. No i znajdują się ludzie, którzy chcą to wykorzystać. Lwia część zidentyfikowanych piramid to małe anonimowe projekty pseudoinwestycyjne, o których informacja jest rozpowszechniana za pośrednictwem sieci społecznościowych czy Telegramu. Takie programy są krótkoterminowe, przeznaczone na niewielką opłatę początkową i dają możliwość zarobienia pieniędzy tylko tym, którzy jako pierwsi przystąpili do projektu, wyjaśnił Bank Centralny. Na tym też polegają oczywiście piramidy finansowe. Jednocześnie Ministerstwo Finansów widzi problem w niskiej znajomości finansów Rosjan. Według najnowszego badania Departamentu tylko 10% Rosjan potrafi wymienić znaki piramidy, zauważył Marat Sufiliuin, prezes Funduszu Ochrony Praw Deponentów i Akcjonariuszy. Oznacza to, że 9 na 10 obywateli może stać się potencjalnymi ofiarami piramid finansowych. Ciekawe, czy wy znacie takie oznaki. Jeżeli nie, to może chcielibyście, abyśmy kiedyś nakręcili taki odcinek w przyszłości. Dajcie znać, bo może to temat dla was ciekawy. Według niego w Rosji najpopularniejsze są 3 piramidy finansowe. Są to sekty piramidy, które stosują mechanizmy angażowania ludzi podobne do metod stosowanych przez sekty totalitarne i tam zajmują się najczęściej handlem kryptowalutami, super zyskownymi ofertami inwestowania w kryptowaluty, a także pseudodoradztwem w zakresie otwierania rachunków u brokerów, co czasami jest prowadzone przez nawet oficjalnie rejestrowane rosyjskie firmy. Poza tym w ostatnim czasie spotyka się jeszcze 2 warianty takich piramid. Piramidy pracodawcy, które obejmują możliwość zdobycia pracy za zakup drogich licencji, sklepów internetowych itd., a także pseudogry komputerowe z możliwością wycofania środków, zauważył Fundusz Ochrony Praw Inwestorów i Akcjonariuszy. Czyli to, rozumiem, to są jakieś rodzaje finansowania, że gwarantują ci zwrot pełnych zysków, a to okazuje się potem scam, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. To ja skończyłem, chyba że chcesz coś dodać, Pawle.
Wiesz co, wczoraj zrobiliśmy taki południowy komentarz, jeżeli ktoś tego nie oglądał, to warto. Tam wspominaliśmy, że wraz z prymitywizacją i powrotem przemysłu do lat 90. no będziemy też widzieć no tego typu praktyki, tak? No mamy zwiększoną przestępczość, no i ponieważ społeczeństwo ubożeje, część tej klasy średniej bardziej rozgarnięta wyjechała. Nie wszyscy mogli wyjechać, no natomiast różnego rodzaju oszustwa i przestępczość no, będzie rosła. No tylko oczywiście no, w latach 90. nie było kryptowalut, a więc, no, ale mechanizmy są gdzieś zbliżone. Tak? Tutaj nic nowego się nie wymyśla, jedynie się zmienia troszeczkę narzędzia na bardziej nowoczesne. Naiwność ludzi, chciwość, te emocje no, cały czas istnieją, a im biedniejsze społeczeństwo i te, które ubożeje, które Jest próbuje bardziej podatne. wyrwać z takiej pętli też często zadłużenia, no popada często właśnie w coraz większe tarapaty. Teraz sobie, słuchajcie, przejdziemy do dosyć ciekawej informacji, która jest grzana, ale w inny sposób przez polskich geopolityków, a mianowicie kilka słów o produkcie krajowym brutto i mamy rosyjskie informacje, że rosyjska gospodarka się przegrzała. Po raz kolejny potwierdzają się te wcześniejsze informacje Banku Centralnego, który to już powiedział w październiku. My mówiliśmy to w czerwcu. Aktualne szacunki Росстату sugerują, że w okresie styczeń-wrzesień gospodarka wzrosła powyżej oczekiwań o 3%, a nie o 2,9%, jak wcześniej sądzono w departamencie rządowym. Statystycy opublikowali dane o produkcji PKB za trzeci kwartał, a analitycy oszacowali, że około 1/3 jej wzrostu zapewnił kompleks wojskowo-przemysłowy i powiązane w nim branże. My oceniamy, że wyżej, ale w porządku, ale taki model wzrostu jest nie do utrzymania i może nieść ze sobą duże ryzyko gwałtownego spowolnienia. No i tu mamy Jak to? Rosjanie już o tym wiedzą? nie no, zarówno tych rządowych analityków, jak i niezależnych. Nie ma chyba żadnego ekonomisty, który by tego ryzyka nie przewidywał w tym momencie. Analitycy kanału Hard Numbers odnotowują, że główny wkład około 1/3 w kwartalny wzrost PKB, wyrównany sezonowo już w trzecim kwartale miało przetwórstwo i to jest bardzo ciekawe. Tak? Do przetwórstwa się liczy ten przemysł zbrojeniowy, jakby ktoś nie wiedział. Po nim podatki netto i finanse i tu może być zaskoczenie dla niektórych, że podatki liczą się do wzrostu produktu krajowego brutto. Tak, kochani, liczą Im się wyższe do wzrostu. podatki, tym Tak, a więc no tu rząd robił wszystko, żeby te podatki zwiększać, no również inflacja pomaga, a więc widzimy, że wielokrotnie mnie przekonywano, że inflacja nie ma wpływu na produkt krajowy brutto. Ja wielokrotnie mówiłem, że fałszowanie inflacji ma, bo dzięki temu mogą być wyższe wzrosty z podatków, tak? No bo podatki się raczej często płaci od towarów, czy też od zwiększonych dochodów, tak, wyrównywanych w stosunku do realnej inflacji. A więc tu jak najbardziej tak. I jeszcze finanse. Drugie miejsce, podatki netto i finanse. No jeżeli ktoś by się zastanawiał, jak to finanse, banki, olbrzymie wzrosty, akcja kredytowa, sprzedaż waluty ludności, o tym wielokrotnie mówiliśmy. Wydaje się, że to jest specyfika 2023 roku, jeżeli chodzi o branżę bankową, to się w przyszłym roku nie powtórzy. I dlaczego mówiliśmy? A jeżeli się powtórzy, no to tym gorzej dla tego sektora, no bo mamy bardzo wysokie w tym momencie stopy procentowe. I tutaj jako przykład podaje się, jeżeli chodzi o przetwórstwo, produkcja komputerów, elektroniki, optyki, baterii, a także innego sprzętu do obróbki metali, transportu w trzecim kwartale 2023 wzrosła od 1,5 do 2 razy w porównaniu z trzecim kwartałem spokojnego 2021 roku.
No. No i mogłoby się wydawać dużo. Ja swego czasu też popełniłem taki materiał, to jest za mało. Tam powinien być 4-krotny przynajmniej wzrost, żeby zapewnić odpowiednią ilość produkowanych podzespołów dla wojska. Ale zostawmy to. Jednocześnie produkcja produktów cywilnych, które wymagają skomplikowanej obróbki technologicznej, spada, jak produkcja przemysłu motoryzacyjnego, części samochodowych, skromne minus 30% rok do roku, czy elektroniki użytkowej, skromne minus 24%. W rezultacie w trzecim kwartale kompleks wojskowo-przemysłowy i powiązane z nim branże to 50% całego wzrostu produkcji przemysłowej, a znaczna część tych produktów jest natychmiast niszczona ze względu na swoją specyfikę. Ładnie to tak ktoś ujął, tak? No, w sensie tak, no tak. Tak, ze względu na swoją specyfikę, a dalszy rozwój sektora opiera się na niedoborze kadrowym, wzrastających płacach, ograniczeniom technologicznym, co ostatecznie spowoduje stabilizację produkcji i powrót tempa wzrostu PKB do potencjalnych 1,5% rocznie, czyli to, co my wielokrotnie mówiliśmy, Rosjanie teraz potwierdzają już w tych analizach rządowych. Więc już nawet w tych analizach się z nami zgadzają. W Polsce jeszcze część ludzi się nie zgadza, ale może się kiedyś zgodzi. My tu mamy bardzo ciekawy wpis. Dziwne, że tak wolno suby wam rosną. My też się dziwimy. Słuchajcie, co się dzieje? Ale to jest praca wspólna. My musimy robić programy, a wy musicie nacisnąć ten klawisz subskrybuj. Bez was nie ma nas, więc wiecie, to jest działanie w obie strony i trzeba to zrobić. Jeżeli nie robicie tego, to musicie to zrobić. Urodziny Pawła to jest idealny czas, żeby to zrobić. Myślę, drodzy ludzie i widzowie i kto tam jeszcze nas ogląda, dajcie nam subskrypcję. A ja przechodzę do następnej informacji, bo my prowadzimy taką korespondencyjną walkę z prezydentem Rosji. My mówimy, że coś się dzieje, a Putin na drugi czy trzeci dzień przychodzi i zaprzecza. I teraz mamy informację. Putin zaprzecza naszym informacjom o absolutnej kompromitacji przemysłu lotniczego w Rosji. Federacja Rosyjska planuje wyprodukować do 2030 ponad 1000 samolotów, poinformował o tym prezydent Rosji podczas programu, w którym będziemy się zajmować w dniu jutrzejszym. I to mówimy o ich własnych samolotach. Trzeba przystąpić do produkcji kolejnego silnika, mocniejszego PD-35. Da nam szansę zwiększenia liczby samolotów dalekiego zasięgu, powiedział przywódca. Ponadto prezydent zwrócił uwagę, że Rosja kupuje leasingowane samoloty. Według niego państwo miało spory z firmami, które zakupiły zbyt wiele tych zagranicznych samolotów, ale to już przeszłość. Proces trwa, nikt nie chce stracić pieniędzy, dlatego odkupujemy wcześniej zamówione i dostarczone samoloty. One stają się własnością naszych firm, ale my mamy produkować własne. W marcu rosyjski rząd przeznaczył około 300 miliardów rubli na odkup ukradzionych samolotów od zagranicznych leasingodawców. Oczywiście on nie powiedział ukradzionych, no ale to ja już sobie dodałem. Według Ministerstwa Transportu po wprowadzeniu sankcji za granicą pozostało ponad 70 rosyjskich samolotów i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Ja zapraszam Was na odcinek sprzed kilku dni, bo tam dokładnie powiedzieliśmy, co się dzieje z przemysłem lotniczym i myślę, że to jest idealne podsumowanie tego, co mówił Putin. Ale Paweł? tu jest, wiesz co, szansa. No. Bo wczoraj mówiliśmy o jak to jest w motoryzacji, jak Chiny weszły na rynek rosyjski, jak montują samochody w Rosji, czyli rozkręcają już gotowe modele i skręcają. Tak. No może podobny mechanizm zastosować dla samolotów. Będzie trudniej, no ale może ktoś potrafi skręcić
i zmontować z powrotem, czyli rozkręcić ten samolot i skręcić. Nie? Tak, To jest około 100 realne. około 100 000 No Rosjan. 100 000 muszą, tak. Tak. Trochę Bo dużo tego akurat skrętania pocięli jest. zagraniczne maszyny, to trzeba ręcznie, no to 100 000 przeznaczymy i te 1000 zbudują do 2030. Ja może troszeczkę będę taki złośliwy, ale skoro wyprodukowali w tym roku jeden samolot pasażerski, zostało im 6 lat od przyszłego roku, no to co, zrobią 7 z 1000? Może nie będzie aż tak źle, no ale troszeczkę ta skala no, przekłamana, mocno przesadzona może, o, w ten sposób. Słuchajcie, dalej. mamy informację, którą na początku nie podaliśmy, a mianowicie zapadła decyzja na temat negocjacji dotyczącej Mołdawii i Ukrainy, dotyczącej ich akcesji do Unii Europejskiej. No i jest bardzo wściekła reakcja rosyjskiej propagandy w związku z akcesją Ukrainy i ona jest chyba bardziej nad wyraz, bo u nas, nie wiem, w polskiej prasie, chyba w zachodniej jakoś temu się nie poświęca zbyt dużo uwagi. Natomiast w rosyjskiej, o dziwo, przykryło to nawet wczorajsze wystąpienie Władimira Władimirowicza, co dziwne. No i tutaj mamy, jeżeli mówimy o rosyjskiej propagandzie, no to musi się pojawić oczywiście Komsomolska Prawda, no i cytujemy jej fragment. Zapadła fatalna decyzja dla Unii Europejskiej i Ukrainy. Jaki będzie wynik desperackich negocjacji w sprawie akcesji Kijowa do Unii? Wieczorem 14 grudnia w pierwszym dniu spotkaniu przywódców państw członkowskich Unii Europejskiej w Brukseli główna intryga szczytu stała się jasna. Zapadła decyzja o rozpoczęciu negocjacji z Ukrainą w sprawie jej przystąpienia do Unii Europejskiej. Jednocześnie do rozmów akcesyjnych zaproszono Mołdawię i zdecydowano o przyznaniu Gruzji statusu kraju kandydującego. Wszystko to wyraźnie w radosnym pośpiechu ogłosił na portalu społecznościowym szef Rady Europejskiej Charles Michel. Już kilka godzin przed tą wiadomością agencje informacyjne informowały, że wszyscy przywódcy krajów Unii Europejskiej, z wyjątkiem premiera Węgier Viktora Orbana, zgodziły się dać zielone światło negocjacjom w sprawie przyjęcia Kijowa do rodziny. Tylko on, deklarując, że taka decyzja byłaby katastrofą dla Unii Europejskiej, był uparty do końca. I nie na próżno. W przeddzień szczytu zapewniano go, że jeśli przestanie walczyć, Budapeszt otrzyma ponad 10 miliardów euro z funduszy unijnych zamrożonych z powodu naruszenia praworządności jego kraju. Orban jednak daje się poznać jako pragmatyk, który na pierwszym miejscu stawia interesy Węgier, dlatego potwierdził, że myśli przede wszystkim o swojej ojczyźnie. Negocjacje mogą być prowadzone przez długi czas i nikt nie gwarantuje ich wyniku. Według obecnych szacunków kierownictwa Unii Europejskiej w idealnym scenariuszu Ukraina zostałaby zaproszona do członkostwa za 6 lat, a może nie. Cóż, coś tam nie wyjdzie, albo znowu zmieni się władza w Kijowie, jak mawiał niezrównany Koja Nasreddin, z przekonaniem wygłaszając śmiałe przepowiednie przez lata. Jeden z nas na pewno umrze, albo ja, albo Emir, albo ten osioł. Wydaje się więc, że Charles Michel występuje w tym gatunku. Wspaniałe. Poetycko, poetycko, tam mają takie tak. pisarski dar, nie? Tak, ale to prawda, jak to się słucha, tak czasem tu mówisz, ojej, ktoś naprawdę jest, wiesz, ma lekkie pióro, o, w ten sposób. Marnuje się. Drogi Patryku, kubki z cepa z wesołym chomikiem grzejącym się w kaloryferze to bym kupił. Nie kupicie u nas kubków, gdyż nie będziemy kubków sprzedawać, natomiast najprawdopodobniej, myślę, że to można już powiedzieć, zrobimy dla was kubki i będziemy je rozdawać w konkursach, więc myślę, że to będzie taka fajna zapowiedź. Jeżeli chcecie więcej informacji, to zapraszamy na live'a, może o tym opowiemy. A teraz, Paweł, masz jeszcze jedną informację, chcesz ją czytać, czy nie chcesz jej czytać, to ja. Słuchajcie, tak, dzisiaj będzie dłuższy cep, pozwolimy sobie... Urodzinowy to dłuższy. W końcu dzisiaj spotkanie, tak, z patronami wspierającymi, ze wszystkimi słuchaczami na live'ie. A on jest bardzo ciekawy
No i dużo zmieni. Duma Państwowa zapowiedziała walkę ze spekulantami giełdowymi i walutowymi. Bank centralny będzie miał możliwość blokowania transakcji walutowych i transakcji akcjami. Bank centralny uzyskał prawo do ograniczenia dowolnych transakcji akcjami i walutami. Wynika to z poprawek przygotowanych przez Dumę Państwową. Regulator będzie mógł nałożyć zakaz na okres do 6 miesięcy, jeśli dojdzie do naruszenia interesów uczestników rynku lub ich działania zagrażających stabilności finansowej. Sankcje mogą dotknąć zarówno konkretnych graczy, jak i niektóre transakcje wybrane, które staną się niedostępne dla wszystkich uczestników rynku. Ma to uchronić rynek przed gwałtownymi skokami kursów walut i działaniami spekulacyjnymi. W ubiegłym tygodniu na giełdzie moskiewskiej znów zaczęto mówić o nowych sankcjach amerykańskich. Jest duże prawdopodobieństwo, że wówczas handel dolarem i euro zostanie zupełnie zawieszony. Wspaniałe. Zakazy. Zakażemy. No tam Jak zawiesimy. to bardzo będzie rosło, to nie zrealizujesz transakcji, nie? Słuchajcie, przechodzimy do wisienki na torcie. Ci, którzy dotrzymali, to mam wrażenie, że im się uśmiech pojawi, chociaż Paweł mówi, że on przecież już wczoraj o tym mówił. Natomiast tu mamy już taki artykuł, taki wiecie, wymuskany. Bank Centralny Federacji Rosyjskiej twierdzi, że dochody z ropy i gazu są błędem statystycznym. Miliardy dolarów przychodów surowcowych, które według banku centralnego otrzymała rosyjska gospodarka, a które są pompowane na zachód i promowane, że sankcje nie działają i te wpływy są wciąż wysokie, okazały się błędem statystycznym. Z 37 miliardów dolarów przychodów z eksportu, który bank centralny podał w swoim bilansie danych płatniczych za październik, okazało się, że 4,2 miliarda dolarów, czyli ponad 10%, w rzeczywistości nie istniał. Organ przyznał się, że się pomylił, przeliczając te dane. 4,2 miliarda dolarów im gdzieś zniknęło. Według zrewidowanego szacunku Banku Centralnego gospodarka zarobiła na eksporcie 33 miliardy dolarów, z czego połowę stanowi eksport ropy i produktów naftowych za granicę. Kolejne 1,3 miliarda dolarów zniknęło. Z danych o dochodach z aktywów zagranicznych Bank Centralny także je poprawił w dół. W rezultacie co trzeci dolar w październikowym bilansie handlowym Rosji okazał się błędem statystycznym. Zamiast 14,3 miliarda dolarów jego dodatnie saldo szacuje się obecny na 9,4 miliarda dolarów. Ponad połowa pieniędzy zniknęła z bilansu płatniczego, który uwzględnia wszystkie transakcje, a nie tylko handel. Nadwyżka w październiku z początkowych 11 miliardów dolarów po rewizji skurczyła się do niecałych 5 miliardów dolarów. Radykalnie zweryfikowane dane Banku Centralnego są niespodzianką dla niektórych, jak to nazwali w Rosji, i dziwnie wyglądają, zauważył Egor Susin, dyrektor zarządzający bankowości prywatnej GPB. Machnąć się o 30% to jednak jest sztuka, prawda? No i tutaj mamy dalej informacje, ale ja nie będę przedłużał, bo tutaj są już te szczegółowe. Myślę, że to wystarczy. No, tak więc błędy statystyczne, korekty w dół, miliardy, które wyparowują. Myślę, że to jest bardzo ciekawe podsumowanie dzisiejszego odcinka i najlepszy prezent, jaki mógł dostać Paweł, gdyż okazało się, że dane, które podawał wcześniej według własnych wyliczeń, są bliższe niż te, które podawał Bank Centralny. Dziękujemy. Dziękujemy. Widzimy Trzymajcie się. Po południu. Trzymajcie się. Cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.